znane. To chyba są te mini. Dzisiaj wyjątkowy odcinek. Będziemy płynąć łodziami. Bo to są te baby. One są takie najsłodsze niby. Sylwia, dotknij. A jakbyś zadzwoniła z jednego... Masz, dotknij kulę. Może to głupie, ale widzę pierwszy raz na oczy prawdziwego bambusa w lesie czy dżungli. Bo ciężko mi nazwać to, gdzie teraz jesteśmy. Widzieliście kiedyś, jak rosną banany? To z tego, co kojarzę, jest wersja mini. Jest wyjątkowo słodka. Smakują wyśmienicie i są bardzo tanie. Słuchajcie, bardzo ważne jak chodzicie, stajecie na środku łódki, nie na boku, bo się przewrócicie. I jak? Takiego widoku się spodziewaliście? Nie panikujcie. Trasa będzie przepiękna. A ona płynie tam? Tak, tam będzie płynąć, tu jest przód. Tylko środkiem i powoli. Zaraz nóżki na sam środek. Bo wiesz, Marcin, ja ci nie żartowałem, że ja nie umiem pływać, nie? Dobrze. Umiesz? Też nie. Nas Bóg na pokładzie. No, siadaj, co następna osoba wejdzie. No, czupamy, siadamy. Uwaga, wejście do środka może być wyzwaniem dla starszej osoby. No i jesteśmy. Okej, let's go. Tylko nie bujaj się, bo to... Tak, nie odwracamy się, nie bujamy się. Tak, my są na lewą stronę pochyleni. Jesteś na środku? Nie, jesteśmy na środku, tylko pan się obija o wszystko. Płytko tu się da stać, no ale w tych bażołach to tak średnio wygląda. To właśnie tutaj delta Mekongu pokazuje swoje zupełnie inne oblicze. Zamiast szerokiej rzeki płyniemy wąskim kanałem, otoczonym z każdej strony tropikalną zielenią. W takich miejscach najlepiej poczuć, jak wygląda życie na wodzie. Jesteśmy w rejonie Bentre, nazywanym często krainą kokosów. Sieć małych kanałów przecina tutaj gęste zarośla i prowadzi głęboko w zielone zakątki delty. Ja się chyba bardziej na prawo przesunę. Bo on siedzi na tym rogu. Gdy tylko wpłynęliśmy między te zarośla, miałem wrażenie, że zostawiamy za sobą cały Wietnam. Zniknęły drogi, samochody i tłum ludzi. Została tylko mała łódka, woda i niesamowicie zielony świat delty Mekongu. Nasza łódka powoli przeciska się przez ten zielony labirynt. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Wokół praktycznie nie ma asfaltu, samochodów ani miejskiego hałasu. Jest tylko woda, roślinność i rytmiczny ruch wiosła naszego przewoźnika. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Nasz wioślarz spokojnie prowadził łódkę, jakby znał każdy zakręt tej wodnej ścieżki od zawsze. Fajnie, co? Ostatni raz my tak płynęli właśnie w Meksyku rok temu, to też. Tylko, że tam takimi
silnikowymi. Ale też tak właśnie, lasy namorzynowe, czy jak się to nazywa, no tu masz jakieś, co to jest, palma, bambus. Jednego pelikana widzę, 3, przepraszam. 3 pelikany widzę. Pelikany? Pelikan to się nazywa? Flamingi. Flamingi. 3 flamingi. Tylko zobaczyliśmy w rezerwacie takim, co one niby tam powinny być, nie? Chowały się tak. I to jeszcze z takiej odległości, że nic nie było widać. Ten fragment wycieczki był dla mnie chyba najbardziej klimatyczny. Szerokie rzeki delty zostają gdzieś za nami, a tutaj wszystko nagle robi się mniejsze i spokojniejsze. Płyniemy kanałem, nad którym roślinność tworzy niemal naturalny tunel. Człowiek ma wrażenie, że za chwilę odkryje miejsce, do którego naprawdę trudno dotrzeć. Im dalej płynęliśmy, tym bardziej ten krajobraz przypominał scenę z filmu. Jakieś pijawki, co? Ale tu nikt nie umie pływać w tej łodzi akurat. No właśnie. To ale nas zostawili na koniec, nie? To za pilot nie przemyślał. Na przyszłość widzisz, musisz nie 4 osoby, tylko jedna osoba, która umie pływać. I właśnie dlatego kocham podróżować. Nie zawsze trzeba szukać największej atrakcji czy najbardziej znanego zabytku. Czasami wystarczy usiąść w małej łódce i przez kilkanaście minut obserwować świat, który toczy się swoim własnym rytmem. Łódka płynęła powoli, ale to właśnie było w tym najlepsze. Bez pośpiechu omijamy kolejne zakręty, a łódka niemal bezszelestnie przesuwa się po mętnej wodzie. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Delta Mekongu to nie tylko ogromna rzeka i pływające targi. To także tysiące mniejszych odnóg, kanałów i naturalnych dróg wodnych, które od pokoleń są częścią codziennego życia mieszkańców. Tutaj woda jest nie tylko krajobrazem, jest drogą. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Jak co to jest? Czarne? Jakie czarne? Owoce. Klapek na przykład, bo... To? No owoce tych drzew, no. Niekoniecznie jadalne, tylko... Tak?
Butelka na przykład, jak już byś pytała, co tu jest. Ale to pewnie turyści. Kolejny klapek, czyli drugi. Chciał wlecieć i stracił oba. Płyną dalej. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Im głębiej wpływamy między zarośla, tym bardziej można zapomnieć, że jesteśmy w jednym z najczęściej odwiedzanych regionów Wietnamu. Zostaje tylko cisza, odgłosy natury i charakterystyczne chlupanie wody pod łodzią. Woda od zawsze była naturalną autostradą tego regionu, a my przez chwilę mogliśmy nią płynąć. Ty pierwsza jesteś, no a jak? Już? Trzymaj się środka. Thank you. Okej, co nie wpadnę jeszcze do tyłu. Fajnie. Skakuj. Skakuj do wody. Skakuj do wody. Tylko uważaj, bo tu już się poślizgnęli na tam. I jak nie, to zapłacisz. Thank you. Komu oddać? Jak już mamy kokosa w rękach, to teraz można sobie odpoczywać. I właśnie ten spokojny fragment delty zapamiętam na długo. Subskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z moich podróży. W komentarzu napisz, co najbardziej podobało Ci się w dzisiejszym odcinku. Chodź, u góry są banany, patrz. Pokaż palcem. Aha. Myśmy nie wiedzieli jak banany. Prawdziwe rosną. Małe, nie? Znaczy małe owoce, nie? Że małe drzewa bananowe. Patrz jaki! To są chyba owoce chlebowca, bo one mogą... Te duriany mają takie bardziej większe. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.